Znajdujemy się w Olsztynie, gdzie lotuje ceniony tandem Jabłoński-Tański. Grzegorz Jabłoński opowie nam o sukcesach w hodowli, gołębiach i wieloletniej spółce lotowej wraz z Mieczysławem Tańskim. Poznamy również kilka porad i wskazówek w temacie karmienia gołębi. Ponadto dowiemy się o nowych produktach stosowanych w tej hodowli. Witamy wszystkich hodowców. Ja nazywam się Grzegorz Jabłoński, a ja Mieczysław Tański. Jesteśmy spółką hodowlano-lotową od 2006 roku. No i na przestrzeni tych już 13 lat mamy, uważam, też wiele sukcesów odnieśliśmy w sporcie naszym gołębiarskim. Już w 2007 roku młodymi byliśmy mistrzami okręgu Olsztyn. No i tak sukcesywnie te sukcesy przychodziły z roku na rok. Także w 2009 roku już byliśmy w Generalnym Mistrzostwie Polski 19 przodownikiem. Także też mieliśmy dużo sukcesów w regionie, w okręgu i to w różnych kategoriach. No chcę powiedzieć, że na przestrzeni tych tam 13 lat, jeżeli chodzi o gołębie młode, mieliśmy dużo sukcesów, bo byliśmy kilka razy mistrzami okręgu i też w różnych kategoriach i byliśmy i 12 przodownikiem w Mistrzostwie Polski. W zeszłym roku na młode byliśmy 5 przodownikiem, także mieliśmy wiele bardzo udanych sezonów. Od 2017 roku lotujemy w oddziale Biskupiec, wcześniej lotowaliśmy w oddziale Olsztyn. Ostatni rok w oddziale Olsztyn mieliśmy, no to był nasz chyba jeden w ogóle z najlepszych sezonów, bo praktycznie zdobyliśmy w tym roku 2016 30 pucharów i 60 dyplomów na różnych szczeblach naszego związku, także byliśmy i w regionie wysoko, i w okręgu. Mieliśmy bardzo dobre wyniki i w rocznych gołębiach, i w dorosłych, i w młodych. No jeżeli chodzi, to 2 ostatnie sezony uważamy w ogóle za bardzo dobre, bo jesteśmy w ciągu 2 ostatnich sezonów byliśmy 3 razy w dziesiątce w Mistrzostwach Polski. No i w zeszłym roku byliśmy na 6. przodownikiem w kategorii B. I 5. przodownikiem, jak już mówiłem, na młode. No w tym roku jesteśmy 6. przodownikiem w kategorii A z wynikiem 51,36 koeficjent. Także no myślę, że nasza hodowla no w tej chwili jest na bardzo dobrym poziomie i z nadzieją w ogóle patrzymy w przyszłość, jeżeli chodzi o następne sezony. No wcześniej też bazowaliśmy może na takich swoich starych liniach gołębi. No starych o tyle, że były one sprowadzane. Mieliśmy też część gołębi od Heńka Poloczka z Rybnika. Jeszcze sprowadzane gołębie były na początku lat 2000. No tu mieliśmy też jeszcze gołębie z Deklaków, z Jansenów i też dobrze żeśmy lotowali tymi gołębiami. No. Ale w ogóle najlepsze gołębie sprowadziliśmy w 2014 roku w styczniu od już w tej chwili świętej pamięci Klausa Wielera. I to było 70 sztuk lotowanych gołębi i te gołębie w tej chwili stanowią podstawę naszej hodowli. Ja uważam, że chyba nawet więcej jak 80% to mamy już tych gołębi. No, rozbudowaliśmy i te gołębie naprawdę już po oryginałach nam zaczęły bardzo dobrze latać. Także no, mało tego, te gołębie również u hodowców, innych hodowców, no nie tylko w Polsce, ale także i w Anglii, w Irlandii, bardzo dobrze latają i hodowcy są bardzo z tych gołębi od nas właśnie z linii Wielera zadowoleni. Może jeszcze wracając do naszych no, wyników nawet w tym roku, to no, muszę powiedzieć, że
Może ten sezon w maju no, nie zaczął się najlepiej, bo były może niestabilne warunki atmosferyczne, ale tak gdzieś już od drugiego, trzeciego lotu lotowaliśmy bardzo dobrze, no i może ukoronowaniem w ogóle tego sezonu naszego w tym roku lotowego był lot, to był z 300 kilometrów Wieleń. To był lot, gdzie poszło 1600 gołębi z oddziału i wysłaliśmy 14 gołębi, no bo wtedy już chcieliśmy zamknąć dobrze kategorię A i tylko te gołębie, które w tej kategorii po prostu miały najlepsze wyniki, to wysłaliśmy. I to mieliśmy 10 gołębi usiadło z 14 włożonych na raz. One się zarejestrowały w 7 sekund. Zaraz za nimi był gołąb 11, to mieliśmy 11 pierwszych w oddziale, a 14 nasz gołąb, czyli ostatni, był 36 na liście oddziałowej. Także uważam, że to był w ogóle nasz najlepszy chyba lot w historii i myślę, że to w ogóle jeden z najlepszych lotów w historii polskiego gołębiarstwa. Tak uważam, tak my uważamy. No, selekcja to jest tylko przez lotowanie. No, tu w tej chwili no, to jest w zasadzie znana sprawa, że no, bez lotowania same najlepsze rodowody to no, praktycznie no, nie dają żadnego sukcesu, prawda? One mogą być pomocne tylko no, w dobieraniu par do rozpłodu i tak dalej, do ukierunkowaniu może hodowli, ale najważniejsze jest lotowanie. Także i myślę, że w ogóle w naszych warunkach i to musi być mądre lotowanie. Także gołębi nie posyłamy może nawet tych starszych roczników na wszystkie loty, bo wychodzimy z założenia, że gołębie to nie są maszyny. Także ostatnio nawet wybieraliśmy i do kategorii gołębie i to nam przynosi chyba największe sukcesy w ostatnich latach. Także nie za wszelką cenę, nawet młodymi, gdzie wielokrotnie udowodniliśmy, że dobrze lotujemy młodymi, to bywały lata, że potrafiliśmy się nawet wcześniej wycofać młodymi, bo na przykład były niesprzyjające warunki atmosferyczne, czy no nie wyglądało tak to wszystko, te loty tak jakbyśmy chcieli. Także uważam, że przede wszystkim uważamy, że poszanowanie młodych gołębi jest bardzo ważne. No myślę, że z drugiej strony no też możemy sobie na to pozwolić, bo już no, ta hodowla jest nasza, myślę, na jakimś poziomie i dużo gołębi mamy ze sobą spokrewnionych i myślę, że nawet nie lotując do końca młodymi, to czasami nawet sobie pomagamy, a przykładem jest to, że 2 lata temu po pierwszym locie się wycofaliśmy młodymi i w tej chwili te dwulatki nam się w tym roku odwdzięczyły. Bardzo dobrze nam leciały. Właśnie te dwulatki, które młodymi nawet nie były lotowane jako młode nie były lotowane do końca. No po prostu no, trzeba poznać gołębie, żeby coś móc powiedzieć, bo i też dochodzimy do wniosku, że musi być w hodowli stabilizacja, to znaczy no nie można z różnych gołębników brać, z 20-30 gołębników brać gołębie i oczekiwać, że to będzie hodowla na lata i zapewni to sukcesy. Raczej staramy się gołębie prowadzić w linii. Dokładamy oczywiście gołębie, też co roku tam coś zawsze dokładamy do hodowli, ale chowamy po tych gołębiach i dopiero jak sprawdzimy roczne, to dopiero już tak na 100% te gołębie są włączone do hodowli. Także w ten sposób podchodzimy no, dużą wagę przykładamy do rozpłodu i wiele par łączymy komputerowo. No, na przykład mamy w tej chwili około 3000 w bazie danych i też, żeby po prostu dobrze składać, żeby to nie było za blisko, to też korzystamy właśnie z rodowodów, które no, są pomocne później w prowadzeniu rozpłodu. Także w rozpłodzie są głównie gołębie od Klausa Wielera, no ale też są najlepsze lotniki nasze wycofywane do rozpłodu. No i przede wszystkim mamy rodzeństwo naszych najlepszych lotników. Na przykład mamy takie gołębie, że kilka gołębi nam bardzo dobrze po jakiejś parze no,
bardzo dobrze lotujemy tymi gołębiami i jednocześnie ileś tam rodzeństwa jest w rozpłodzie. Także tworzymy taką swoją bazę, to jest nasze zabezpieczenie, że no w razie czego, żebyśmy mieli do czego wrócić. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, to też jest wszystko przecież znane, opisywane od wielu lat, o tym się mówi, ale tylko niewielu hodowców po prostu to stosuje w praktyce. To znaczy, jak się kończy sezon lotowy, to automatycznie zaczyna się następny sezon. Uważamy, że pierzenie to jest podstawa i tu szczególny nacisk kładziemy na dobrze zbilansowaną karmę, bardzo bogatą. No, mieszamy tutaj, w zasadzie robimy swoją karmę, można powiedzieć, korzystając tam z kilku karm pierzeniowych z różnych firm. Dokładamy do tego niewiele, tam do 10% pszenicy, ostropes do tego, jakieś krokiety białkowe, prawda. Stosujemy również suplementację, to znaczy dostają aminokwasy, witaminy, żeby po prostu wspomagające w pierzeniu. No i też preparaty na wątrobę różne, bo wiadomo, że podczas pierzenia bardzo ważne jest to, żeby wątroba prawidłowo funkcjonowała. Na grzyby podajemy Na grzyby też dostają różne preparaty nasze gołębie, także to też o to dbamy, tak? No i jesienią dużo zakwaszamy też gołębiom, bo wiadomo, że to są takie podczas pierzenia są różne, temperatura spada i są jesienne dni są no takie jakie są, że po prostu trzeba też, żeby zabezpieczyć gołębie, żeby się bakterie nie rozwijały i no, żeby to przebiegało sprawnie, żeby po prostu to pióro było mocne i to jest podstawa, żeby się gołębie dobrze wypierzyły. Zaprezentujemy tutaj kilka gołębi, takich podstawowych w naszej hodowli. Może tak. To jest samczyk oryginalny od Klausa Wielera o numerze 175. Tak? I teraz do niego jego wieloletnia partnerka o numerze 193. To są gołębie, no już można powiedzieć stare, bo to są z 2013 roku. I to jest w ostatnich latach najlepsza nasza para rozpłodowa. Tu na przykład mogę powiedzieć, że po tej parze mamy w kategorii A w tym roku 3 siostry, które jedna ma koeficjent 5,80, druga 6,06, a trzecia tam 13 z groszami, prawda? Oprócz tego mamy bardzo dobrą, teraz będzie roczną, w tym roku będzie dwuletnią samica o numerze 4319, która też nam bardzo dobrze jako roczna leciała, z tym, że tamta była poza 50, bo była taka dosyć późna, jeszcze miała 4 pióra niespierzone z poprzedniego lotu, ale też w kilku lotach nam siadła czołowo, także myślę, że jako dwulatka też będzie leciała bardzo dobrze. Także teraz może pokażę po tej parze, w tej chwili chyba najlepszą naszą lotniczkę o numerze 5017. To jest samiczka, która w tym roku ma koeficjent 5,80 w kategorii A. W zeszłym roku miała 6,31, też była w drużynie naszej w kategorii B. Oprócz tego za 2 lata w kategorii A do wystawy w 10 konkursach ma koeficjent 45. No myślę, że to jest w tej chwili jedna z najlepszych samic, jeżeli chodzi o kategorię A za 2 lata w Polsce. Także gołąb bardzo dobry. I co muszę powiedzieć, że ona ma trochę pecha, bo często siada,
jak siada nam grupa gołębi, to jeszcze nigdy nam się nie odbiła jako pierwsza. Była kilka razy druga, prawda, i czasami jak mamy, na przykład siada tam 6 gołębi, to się potrafi odbić 5., 6. Także no też, żeby ten gołąb był ileś tam razy pierwszy, no to też trzeba mieć trochę szczęścia, prawda. Jeżeli to jest ta samica, jej siostra, już mówiłem, 5119, też z 2017 roku, to są siostry, też miała koeficjent w tym roku w kategorii A606. Także identyczną samiczkę mamy, identyczną dosłownie jak ta, mamy w rozpłodzie, też następną siostrę, bo w ogóle mamy 4 lotniczki z tej pary, a 7 gołębi rodzeństwa jest u nas w rozpłodzie. Też bardzo dobrze po tych gołębiach lecą gołębie. Może teraz pokażę jeszcze samczyka po tej parze, on jest u nas w rozpłodzie. Ma numer, przepiękny samiec, to już jest taki mocny, duży gołąb. On ma numer 3066. To jest gołąb z 2016 roku, po tej samej parze. Po nim mamy bardzo dobrą lotniczkę z 2017 roku o numerze 5135. Też jest brat tych samic, tak? Masz tego. Teraz może pokażemy następną parę, też z których mamy też bardzo dobre dwie dwuletnie samice. Jedna była wystawiona w kategorii A, a druga w kategorii B. Dwie siostry. To jest oryginalny samiec od Wielera o numerze 443 z 12 roku. Piękny czerwony. I z nim była w parze samica, też oryginalna od Wielera, o numerze 396. I tu jest samiec czerwony i samica niebieska, a przeważnie rzucały nakrapiane gołębie. I te dwie właśnie lotniczki nasze, one są nakrapiane, dwie samice. Także też są, i z tych gołębi też bardzo dobrze, u kolegów w Polsce też bardzo dobrze gołębie się pokazują, także. Tak, teraz może też nasz bardzo dobry gołąb rozpłodowy, zresztą on fajnie nam leciał, z tym, że on był późnym młódkiem, jako dwulatkiem go zaczęliśmy lotować, ale później był wycofany do rozpłodu. To jest jeszcze gołąb z 2012 roku o numerze 1687. Pochodzi jeszcze z gołębi Leo Heremansa z linii matki, z Euro. To jeszcze matka była z 2011 roku, a ojciec Kopman Gumarleisen. Także on ma bardzo dobre też pochodzenie i po nim z różnymi samicami mamy kilka dobrych lotników. Między innymi, może ja pokażę. Jego córka o numerze, teraz była roczna, teraz będzie dwuletnia, o numerze 4206. Jako roczna miała na 8 wkładań 8 konkursów i będzie po prostu uczestniczyć w wystawie okręgowej, bo ma bardzo dobry wynik w kategorii G jako roczna. Także też ma kilka czołowych konkursów. To jest jego córka też, tak? Oprócz tego, trzymaj go jeszcze, Mietek, tu mamy bardzo dobrego syna. To jest gołąb z 16 roku o numerze 435. To jest jego syn. I też matka była Wielerka, oryginalna jego. To gołąb, który te krótsze loty
lotował dobrze, ale nie był może, nie siadał jako pierwszy, ale na przykład 500 to latał wyśmienicie. Nawet z jednej 500 w 2018 roku na ponad 2000 gołębi był pierwszy w oddziale z wyprzedzeniem 12 minut i to była ciężka pod wiatr w upale 500, także. Ale jeszcze z tym gołębiem się inna historia wiąże, bo w tym roku też poszedł na pierwszą 500 i jego nam zabrakło w ogóle pierwszego dnia, bo mieliśmy pierwszego dnia wszystkie gołębie z tej 500. No i strasznie byliśmy zmartwieni, że go nie ma, że musiało coś się z nim stać i dostaliśmy wiadomość po 2 dniach, że po prostu był zaatakowany przez jastrzębia i musiałem po niego jechać 40 km go odebrać, także ale jest i się z tego wykurował i nie latał, ale już w tej chwili lata i zostanie zostawiony już po prostu do rozpłodu ten gołąb, nie będzie lotowany. Tu może pokażę jeszcze gołębia. To jest syn tego 443 czerwonego. To jest też gołąb zostawiony z 16 roku. Przepiękny gołąb czerwony, zostawiony do rozpłodu o numerze 3082. I po tym gołębiu też bardzo dobrze się spisują gołębie. No mamy tu płowego samczyka też jako młódek był najlepszy w okręgu Olsztyn. Jego syn, a w tym roku też był drugi w oddziale na prawie 5000 gołębi z 300 km, był 11 w oddziale, też jako roczny bardzo dobrze nam latał, tak? I właśnie z tego gołębia też dobrze, bardzo dobrze mamy sygnały, że w Anglii, bardzo dobrze w Anglii gołębie z niego latają, tak? Także to jest ten. Może jeszcze pokażę kilka dobrych gołębi. O, jeżeli chodzi o gołębie lotowe, tu mamy samiczkę o numerze 4420, to jest roczna samiczka. Ona miała u nas w kategorii A w tym roku 5,31 koeficjent. Ona ze szpaków wielera, już drugie pokolenie u nas wychowane. To już też po czystych wielerach, tylko już drugie pokolenie u nas wychowane. To mamy 2 siostry bardzo dobre. 4420 i jej gniaździaczkę też szpaczkę 4419 też bardzo dobrze leciała. Także ona była i pierwsza na prawie 5000 w oddziale z 300 km i była chyba raz trzecia też z 300 km. Także no bardzo dobre, szybkie gołębie. Tak. Może jeszcze tak. Może tu pokażę strego gołębia. Też piękny ptak od wielera o numerze 389. Z niego też mamy bardzo dobre gołębie. Tu samicę mamy w tej chwili już 3-letnią, 437 i 490, które też miały i szczególnie z 500 bardzo dobrze nam latały te gołębie. No są do dzisiaj. A znowu ta szpaczka, co pokazywałem, to jest jego wnuczką, tak? Także te następne pokolenia jeszcze są lepsze, można powiedzieć. Tak? No i tu mamy samicę 4-letnią, 697, która w tym roku była 2 razy pierwsza w oddziale. Ona pochodzi, połowę to jest wieler, matka, jest oryginalna wielerka, a ojciec pochodzi, też był DV, tylko to był inbred na Eurostara 802 Sprang. I ta samica ma wiele czołowych konkursów i z 500 też, bo kiedyś była i trzecia w oddziale, i 11 w oddziale z 500, także z 300. W ogóle od 100 do 600 km miała wiele czołowych nagród, także. Też jest w drużynie naszej, miała 5,60 koeficjent w kategorii A w tym roku. Także co chciałem jeszcze powiedzieć, że
na 10 lotów z 300 km w ciągu 2 lat, bo 5 w tamtym roku i 5 w tym roku, wygraliśmy w oddziale 8 lotów. Raz byliśmy na 2. miejscu, a raz na 5. Także te gołębie na krótkim, średnim dystansie uważam, że latają bardzo dobrze. Może jeszcze powiem tutaj o hodowcach, którzy między innymi dzięki naszym gołębiom osiągnęli bardzo dobre wyniki tutaj w Polsce. Andrzej Jurgielewicz z oddziału Rzeszów, który też ma od nas część gołębi. To jest w tej chwili 2. wicemistrz Polski w maratonie w tym roku. Także jest mistrzem oddziału, zresztą od kilku lat już zdobywa czołowe miejsca. Ma właśnie od nas gołębie. Nasz między innymi oryginalny gołąb był w 2015 roku najlepszym lotnikiem oddziału Rzeszów. Samica o numerze 169 z 2014 roku była, nawet wygrywała maratony tam w oddziale Rzeszów i też była 2 lata temu w drużynie w maratonie u Andrzeja Jurgielewicza. Teraz jeżeli chodzi o gołębie stare, to kolega Franciszek Pastor z oddziału Żywiec, z okręgu Bielsko-Biała, ma od nas w tej chwili lotuje 3 oryginalne samice, które walnie przyczyniły się do sukcesów kolegi Pastora w tym roku, a jest pierwszym wicemistrzem okręgu Bielsko-Biała w gołębiach dorosłych, także wygrał w okręgu Bielsko-Biała w maratonie i tam w kilku innych klasyfikacjach też jest w czołówce okręgu Bielsko-Biała. I 3 nasze oryginalne na naszych numerach samice, z tego co w ogóle mówił kolega Pastor, bardzo pomogły jemu w osiągnięciu tych sukcesów. Oprócz tego posiada nasze gołębie kolega Henryk Wolski z Myśliborza. W tym roku na przykład na młode wygrał w okręgu Gorzów Wielkopolski praktycznie we wszystkich klasyfikacjach młodymi i też ma większość, posiada w hodowli, to już są nasze gołębie, także jest też bardzo zadowolony z naszych gołębi. Następny hodowca, który bardzo dobrze lotuje naszymi gołębiami, jest kolega Krzysiek Ciamciak z oddziału Kalisz. Też wielokrotnie w czołówce i okręgu i oddziału, jeżeli chodzi o gołębie młode, ale miał kilka dobrych lotów i na stare w tym roku, chociaż on ma młode gołębie. Na przykład młodymi miał i 7 pierwszych, i 19 pierwszych, i 26 pierwszych i przeważnie to były już nasze gołębie. Także i mamy w ogóle sygnały od wielu hodowców, którzy nabyli u nas gołębie, że dzięki tym gołębiom właśnie bardzo podnieśli swój poziom hodowlany, jakość swoich hodowli, tak? Jeżeli chodzi o stosowanie, wiele mamy zapytań o stosowanie różnych środków, czy przed sezonem, poza sezonem i w sezonie lotowym. Muszę powiedzieć, że od paru lat stosowaliśmy przeważnie środki Ron Frida, ale już tak mniej więcej jesienią od ubiegłego roku również dokładamy do środków Ron Frida środki firmy Transfit i uważamy, że te środki akurat bardzo nam pomogły w osiągnięciu i w tym roku w ogóle sukcesów. Także to są środki naturalne. Stosujemy głównie i na drogi oddechowe, i na wątrobę. Są bardzo dobre rzeczy i w tygodniu. I już w tej chwili nawet podajemy dużo na wątrobę i bardzo dobry mają środek na grzyby również z olejkiem herbacianym. Propolis naturalny z olejkiem herbacianym też to podajemy. Także
No mówię, oprócz środków Ronfrida jeszcze sporo zaczęliśmy podawać właśnie środków firmy Transfit, ale może więcej o tych produktach opowie tu kolega, przedstawiciel firmy Przemek, tak? Witam serdecznie wszystkich hodowców, przede wszystkim hodowców partnerskich, Grzegorza, Mieczysława. Co można powiedzieć? Myślę, że bardzo krótko o naszej firmie. Jesteśmy nową firmą na rynku, jeśli chodzi o suplementy dla gołębi. Jesteśmy znaną firmą produkującą suplementy dla zwierząt gospodarskich i innych. Pojawiły się zapytania ze strony hodowców, między innymi hodowców gołębi, czy moglibyśmy stworzyć, opracować produkty właśnie dla całej linii profesjonalnej, linii gołębi. No i tutaj przyszła z pomocą współpraca kolegów Mieczysława i Grzegorza, na której, że tak powiem, głównie oparliśmy nasze działania, no bo uważamy, że najlepsze środki produkuje się ze współpracą właśnie hodowców. Dobre środki powstają nie na stołach, nie w laboratoriach, tylko powstają po wskazaniach prawdziwych profesjonalistów, hodowców z krwi i kości, pasjonatów. I właśnie do takiej grupy chcieliśmy dotrzeć docelowo, właśnie do specjalistów, którzy się zajmują profesjonalnie hodowlą gołębi, lotowaniem, występowaniem w różnego rodzaju zawodach sportowych, czy to w kraju, czy za granicą, a nawet na całym świecie. Krótko o naszej ofercie. Jest to w tej chwili 7 produktów. Docelowo tych produktów będzie 10 na przyszły sezon lotowy. Ograniczyliśmy się w zasadzie tylko i wyłącznie do 7 produktów, które wspomagają metabolizm na każdym etapie życia gołębia. Począwszy dorosłych gołębi, czyli rozpłodu, po wylęk, młode gołąbki, oczywiście loty, poprzez naturalne środki, które zostały zastosowane, głównie zioła, minerały, witaminy. Wspomagamy tutaj pracę całego układu w ptakach, które są eksploatowane bardzo mocno. Chcąc podnieść osiągi, kondycję, zdrowotność tych gołębi, wszyscy muszą się, że tak powiem, wszyscy muszą bazować na bardzo dobrych środkach. W okresie lotów nikt nie może się zastanawiać, czy te środki będą działały, czy może zadziałają. Tutaj musi być 100% środek, 100% działający i myślę, że właśnie przy współpracy tutaj kolegów udało nam się takie środki stworzyć. Dzięki ich zaufaniu mogliśmy te środki przetestować w tym roku podczas sezonu lotowego, podczas wylęgu młodych gołębi. Co myślę tutaj jest potwierdzenie w wynikach, które udało się zdobyć. Chciałbym usłyszeć, że to dzięki właśnie tym produktom, ale to jeszcze czas pokaże. Tak. To jeszcze czas pokaże. Myślę, że musimy zrobić na tym kolejny sezon lęgów, lotów, żeby móc powiedzieć w 100%, że rzeczywiście nasze środki działają, ale to też muszą powiedzieć inni koledzy hodowcy. Zapraszam wszystkich serdecznie hodowców zainteresowanych naszymi produktami na wystawę Expo Gołąb Silesia 2020. Będziemy tam w czołówce wystawców, będziemy mieli swoje stanowisko razem właśnie tutaj z kolegami Mieczysławem i Grzegorzem. Będziemy mogli szerzej porozmawiać o naszych produktach, szerzej powiedzieć o zastosowaniu i przedstawić, zaprezentować wszystkie nasze produkty, całą właśnie tą linię, całą linię Flyvet. Chciałem powiedzieć, że na pewno nasze środki nie zastąpią prawidłowego żywienia zwierząt i dobrej krwi zwierząt. To są, trzeba zaznaczać i mówić jasno, to są środki, które wspomagają, bardzo mocno wspomagają żywienie gołębi, natomiast nie mogą tego zastąpić. I tutaj musi zawsze iść w parze dobre żywienie, dobry materiał genetyczny,
i środki właśnie tego typu wspomagające, żebyśmy mogli mówić o sukcesie. Sukcesie, który jest dla wszystkich, przede wszystkim dla hodowców, dla zwierząt, które się odwdzięczają za tą właśnie wspaniałą opiekę. No i uwieńczeniem właśnie tego wszystkiego jest wtedy nasz sukces, czyli producentów, w tym przypadku właśnie naszej linii nowej suplementów dla gołębi. Myślę, że to wszystko. Na większość pytań myślę, że będziemy mogli odpowiedzieć właśnie na wystawach, na których będziemy bywać, czy też u dystrybutorów, z którymi już podjęliśmy współpracę. Na wystawie okręgowej w Ostródzie będziesz tak? Tak, będziemy tutaj z kolegami na wystawie okręgowej w Ostródzie, później kolejna właśnie największa chyba, odbywająca się w najbliższym czasie w Sosnowcu, także tam też będziemy. Oczywiście na kolejnych wystawach też będziemy czynnie uczestniczyć, no i prezentować nasze produkty. Katalog produktów, myślę, odbiegliśmy trochę od estetyką, może grafiką od firm, żeby się wyróżnić. Mam nadzieję, że nie tylko jakością, ale właśnie też grafiką. Takim właśnie, myślę, że znakiem rozpoznawczym będzie nasz gołąb, takie origami. Myślę, że fajnie to trafia w oko, bo jest zupełnie nową grafiką. Także myślę, że będziemy bardzo dobrze rozpoznawalni w całym kraju i nie tylko. I chętnie stosowali przez hodowców, do czego oczywiście zachęcam. Może na koniec wszystkim hodowcom chcielibyśmy życzyć udanego sezonu 2020. Wielu sukcesów w hodowli i w lotach. Życzymy.